chciałbym Wam przytoczyć historię, nad którą siedziałem przez ostatnie 3 dni. A był to Mercedes W211 przedliftowy, 2004 rok, który posiada jeszcze dodatkowy akumulator zasilania, a Poliv, z tego co wiem, już tego akumulatora nie posiada. Więc tak, co się działo? Na początku, podczas rozmowy z kolegą, wyszło, że padł mu alternator. Pojechał, zregenerował, wszystko ok, napięcie ładowania wróciło, przez jakiś czas nie było problemu. Po czasie zadzwonił do mnie i powiedział, że jakieś dziwne błędy mu wyskakują, auto mu stanęło przy drodze, czy mógłbym przyjechać. Jeszcze pytając o objawy, dowiedziałem się, że na przykład na światłach stał i same mu się światła długie załączały. No i generalnie błędy ESP, ABS, SRS. No cudawianki tam się działy. Podjechałem, podłączyłem komputer, wyskoczyły błędy typu zbyt wysokie lub za niskie napięcie na zacisku 60, 61. Tam ja Wam wrzucę te błędy, bo mam porobione screeny, co tam było, żeby jeżeli ktoś będzie miał też takie problemy, żeby sobie jak podłączył pod jakiś tam inny komputer, żeby sobie mógł przynajmniej kody błędów porównać, czy są podobne, już będzie mniej więcej wiedział, czy to chodzi o to samo, czy nie. No i pojechałem, skasowałem błędy, okazało się, że auto nie odpalało ze względu na to, że był uwalony bezpiecznik od pompy paliwa, wszystko mu wykasowałem, auto się uspokoiło, spokojnie pojechał sobie do domu. Do domu miał z tego miejsca, do którego tam jechaliśmy, jakieś 15 km. I ledwo dojechał, już mi dzwoni, znowu jest dyskoteka. No ale auto mu nie gasło. Więc pojechał, mówiliśmy się na weekend, bo dzwonił, żeby coś tam zdziałać w sprawie tego auta. Przywiózł mi to auto, zacząłem z nim walczyć, żeby Was nie skłamać, od poniedziałku. No i tak, tu co, po pracy wróciłem, coś tam, no dobre 3 dniówki przy nim wysiedziałem. No i okazało się, kolejne błędy, bo ja zacząłem od naładowania do fulla akumulatoru, bo wiadomo, że Mercedes jest bardzo wrażliwy na to, że ma na przykład za mało prądu, więc wszystko doładowałem, przychodzę na drugi dzień, chcę go odpalić, a tu nic, w ogóle rozrusznik nie kręci. No więc znalazłem sobie schemat, przeleciałem wszystkie bezpieczniki, bo wiadomo, przy takich sytuacjach zawsze warto sprawdzić wszystkie bezpieczniki okazały się dobre, następnie zająłem się przekaźnikami, no i trafiłem, że jeden przekaźnik, który odpowiada za sterowanie silnika, znaczy inaczej, który odpowiada za dostarczenie napięcia do sterownika silnika, nie otrzymuje sygnału, żeby te napięcie podać. Po zwarciu tego przekaźnika na krótko, ten sygnał poszedł, auto odpalało i w momencie, kiedy to auto nie miało komunikacji ze sterownikiem silnika, obroty wentylatora wchodziły na full, no i przekaźnik nie kręcił. Mercedes ma takie właśnie zabezpieczenie, że jeżeli coś tam się stanie, że traci połączenie ze sterownikiem silnika, on de facto wtedy nie wie, jaką ma temperaturę silnika, jaka jest temperatura na zewnątrz auta, włącza wentylator na full, żeby to auto przypadkiem się zwyczajnie nie ugotowało, tak, skoro nie wie, jaka jest temperatura. Kolejną rzeczą, jaką zrobiłem, wyciągłem z całego tego sama, bo tam do niego i wchodzą impulsy i on potem drugimi kostkami wypuszcza te impulsy. Więc poczyściłem wszystkie styki, wszystkie bezpieczniki wyciągłem, wszystkie gniazda też wyczyściłem. No i nic to nie dało niestety. Jak sygnału nie było. Tak nie było. Więc, ale dowiedziałem się, bo sprawdziłem, że na kostkę sygnał po przekręceniu stacyjki, który ma iść na impuls z tego przekaźnika, do wtyczki dochodzi. Czyli uznałem, że problem leży w samie, który zwyczajnie nie puszcza sygnału
na przekaźnik. W porządku. Pojechałem, wymieniłem sam. Wszystko wróciło do normy. Błędy, za które sam był odpowiedzialny, poznikały. Zostały błędy dotyczące ESP, SBC, SRS i podczas wyjazdu, jak chciałem wyjechać się przejechać, okazało się, że nie działa prędkościomierz, gdzie on wcześniej działał. I temperatura zewnętrzna pokazywała 85 stopni na plusie. No więc wymieniłem moduł ESP, skasowałem błędy, wszystko wróciło do normy, z tym, że wybór padł na części używane. No niestety, ale głupi ten sterownik sama, ta w ogóle cała skrzynka sama z bezpiecznikami w ASO jest do dostania, prawdopodobnie z tego co się dowiedziałem w granicach 3000, bez przesady, żeby wkładać 1/3 wartości auta w jeden, że tak powiem, moduł, to nazwę. No więc wybór padł na części używane. Ja od razu powiedziałem, że no, ja już za to brochy, ile to podziała, nie biorę, bo nie wiadomo co się kupi. To jest elektronika niestety, a wiadomo, że nawet jak się kupi, to niektórzy nie chcą brać zwrotów z części elektronicznych, w razie jakby się to wysypało po tygodniu, w momencie podpięcia działało, a co będzie za tydzień, miesiąc, rok, tego nikt nie wie. No i dobra, auto zaczęło jeździć, wszystko ok, w międzyczasie jeszcze wszystkie masy i plusy, wszystkie kostki poczyszczone zostały, bo wiadomo, że w ogóle Mercedes ma też problem z wszechistniejącą śniedzią. Tam wszystko co by mogło, to by zaśniedziało. Wszystko to zostało wyczyszczone, przejrzane, no i po 3 dniach walki udało się to opanować. Więc teraz tak, podsumowując, jeżeli ktoś ma W211 wersję przedliftową, bo z taką walczyłem, czyli z dodatkowym akumulatorkiem, takim małym po prawej stronie, inaczej, po stronie pasażera pod filtrem pyłkowym, wymieniamy mały akumulator, jeżeli jego napięcie jest mniejsze niż 12. W kolejnym kroku, tak jak ja walczyłem, posprawdzałem wszystkie plusy masy na silniku. Błędy, które wyświetlały mi się na liczniku, to było ESP, SBC, ABS, SRS, kontrolka hamulców, kontrolka zużycia hamulców, brake defect, same głupoty. I tak, po wymianie modułu SAMU, który znajduje się pod maską z lewej strony, te błędy już nie wróciły po skasowaniu, ale były jeszcze błędy ESP, więc wymieniłem ten moduł ESP, pokasowałem błędy, one też już nie wróciły. Zazwyczaj te błędy wracały gdzieś w granicach 10-20 km przejechanych lub nawet po odpaleniu od razu czasem. Więc ja zrobiłem prawie 100 km, pojechałem po właścicielkę, z nią przyjechałem, pojechałem znowu, także z tego co wiem, póki co jest spokój, cisza, więc problem był w module SAM, który jest pod maską, no i dodatkowo szwankował moduł ESP. Więc ja przejrzałem masę filmików i przeczytałem, nie wiem ile forów, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na ten problem, który mnie dotyczył. Ludzie stawiali na alternatory, na inne rzeczy, ale nikt jednoznacznie nie stawiał na tego sama. No okazało się, że właśnie nie wiem, czy czasem ten sam nie został uszkodzony i moduł ESP ze względu na to, że w momencie jak padł mu alternator, wyskoczył błąd, że zostało puszczone zbyt wysokie napięcie i tam było napisane 17 V. I czy to czegoś czasem nie uszkodziło. No ale na chwilę obecną wszystko działa, także jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, lajka, udostępniajcie dalej, jeżeli znacie kogoś, kto ma W211. Myślę, że wielu użytkownikom ten film się przyda. A jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach. Ja chętnie, jak znajdę chwilę czasu, podpowiem coś, pomogę, jeśli będę mógł i wiedział.
co jeszcze można posprawdzać. Także tyle. Trzymajcie się.